Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Wieliczce, czyli mieście kojarzącym się przede wszystkim z kopalnią soli. Przejdziemy się po rynku tego miasta oraz podejdziemy pod szyb Daniłowicza, a więc najsłynniejsze wejście do wielickiej kopalni. Zapraszam na film. Wieliczka to miasto powiatowe, położone w środkowej części województwa małopolskiego. Leży na południowy wschód od Krakowa. Liczba mieszkańców wynosi ponad 27 000. Z centrum Krakowa do rynku w Wieliczce jest niespełna 14 km. Na początku podejdziemy pod ten okazały budynek, gdzie mieści się starostwo powiatowe w Wieliczce, ma tu siedzibę Rada Powiatu i Zarząd Powiatu Wielickiego. To Pałac Przychodzkich, zbudowany w XVIII wieku. Władze kopalni nabyły pałac w roku 1818. Był kilkukrotnie przebudowywany, zmienił on również kolor, z intensywnego pomarańczowego na żółty. Z imponujących schodów rozciąga się widok na rynek górny w Wieliczce. To centrum tego miasta, to również tutaj odbywają się koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Po drugiej zaś stronie rynku znajdują się rzeźby górników. Bez wątpienia wychodzący górnicy z podziemi budzą zainteresowanie i symbolizują górniczy charakter tego miasta. Postacie 4 górników solnych, naturalnej wielkości, skierowane są zgodnie z kierunkiem trasy turystycznej, od ulicy Zamkowej, przez rynek górny, do placu targowego Bednarka. Ciekawostką jest, że nazwa miasta wywodzi się z początkowo używanej w XII wieku nazwy Wielka Sól, która to w XIV wieku została skrócona do słowa Wieliczka lub Weliczka. Herb Wieliczki nawiązuje zaś do tradycji górniczej. Na niebieskiej tarczy umieszczono narzędzia używane podczas wydobywania soli, to jest drewniany młot i 2 kilowki po bokach. Teraz ulicą Zamkową podejdziemy na północ w stronę Zamku Żupnego, gdzie ma siedzibę Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Jest to średniowieczny zamek z wystawami poświęconymi historii pobliskiej kopalni soli w Wieliczce. W ramach zwiedzania zamku można obejrzeć stałą ekspozycję archeologiczną, kolekcję solniczek oraz aktualną wystawę czasową. Raz do roku organizowane jest Święto Soli. To plenerowe wydarzenie odbywa się na zamkowym dziedzińcu. Warto również wiedzieć, że zamek w Wieliczce był dawną siedzibą Zarządu Kopalń Wieliczki i Bochni, czyli przedsiębiorstwa Żup Krakowskich, o którym mowa będzie później. Kierując się na wschód, dochodzimy do rynku dolnego, zwanego dawniej rynkiem solnym, który służył jako miejsce handlu solą. To przy nim znajduje się główne wejście do szybu Regis, widocznego z oddali. Szyb Regis powstał na polecenie króla Kazimierza Wielkiego i działa do dzisiaj. Jest to najstarszy szyb wielickiej kopalni, którym zjeżdża się pod ziemię na głębokość 127 metrów. Od tego szybu można rozpocząć górniczą przygodę, podążając trasą górniczą, która obejmuje 21 wyrobisk komorowych oraz 3 szybiki, które mieszczą się na 3 poziomach kopalni. Wieliczka dla większości kojarzy się przede wszystkim z kopalnią soli. Zresztą ten teren z tego słynie. Dlatego również podejdziemy pod szyb Daniłowicza, a więc najsłynniejsze wejście do wielickiej kopalni. Mieści się on, jak nie trudno się domyślić, przy ulicy Daniłowicza w Wieliczce. Z rynku do szybu idzie się piechotą około 7 minut, zatem patrząc w drugą stronę, jeśli przyjechaliście specjalnie do samej kopalni, to warto podejść również na rynek. Szyb górniczy to nieodłączny element każdej kopalni. Dzięki takiemu wyrobisku możliwy jest transport surowca na powierzchnię. Szyb pełni również funkcję komunikacyjną oraz pomaga w wentylowaniu kopalni. Wiele z szybów obsługuje dziś ruch turystyczny. Szyb zaś Daniłowicza to jeden z kilku szybów, które znajdziemy na mapie kopalni soli Wieliczka. Kopalnia soli w Wieliczce stanowi zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest odwiedzana przez ponad 1 000 000 turystów rocznie. Nie będziemy w tym filmie przedstawiać historii samej kopalni, ponieważ jest tak obszerna i jednocześnie interesująca, że wypadałoby zrobić osobny film. Niemniej jednak
Warto wspomnieć, że od początku swego istnienia Wielicka kopalnia była częścią przedsiębiorstwa zwanego Żupami Krakowskimi. Zaś Żupa Krakowska była największym w dawnej Rzeczypospolitej zakładem przemysłowym i jednym z największych w Europie. Przedsiębiorstwo działało przez blisko 500 lat, a dochody z wydobycia i handlu solą stanowiły aż 1/3 dochodu Rzeczpospolitej. W kopalni, na 9 poziomach sięgających do 327 metrów w głąb ziemi, wydrążono 26 szybów i wybrano sól z ponad 2000 komór. W konsekwencji czego pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 300 kilometrów korytarzy. Co ciekawe, wydobycie soli zakończono w Wieliczce w roku 1996. Dzisiaj nie pozyskuje się już białego złota metodami górniczymi, jednak sól jest tu nadal pozyskiwana. Dziś kopalnia soli w Wieliczce to przede wszystkim bardzo ciekawe miejsce, pełne historii, piękna, ale również trudu i wysiłku związanego z wydobyciem soli i przygotowaniem niesamowitych miejsc, chociażby kaplic czy komór. Link do opisu trasy turystycznej podaję w opisie tego filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.